Cześć Hero Maniacy. Złoto w Hero Wars Alliance to coś, co potrzebujemy nagminnie, codziennie i zawsze w dużych ilościach. Doceniając rady, które otrzymałem od polskich graczy Hero Wars, postanowiłem zrobić ten poradnik. Jest to odpowiedź na pytanie, skąd wziąć właściwie nielimitowane pokłady złota. 1 milion? 10 milionów? 50 milionów? 100 milionów? Miliard? Ktoś powiedział, że limity są tylko w naszych głowach. A więc? Infinite Dungeon to strategia, w której możesz przechodzić kolejne lochy bez umierania. Dostajesz więc dużo złota i kamienia duszy tytanów, które można zamienić na mikstury poziomów tytanów lub właśnie wspomniane złoto. W zależności od etapu, na którym się znajdujesz, początkowo będziesz chciał więcej złota i mikstur, ale później iskry bohaterów. Więc codziennie robię lub mogę robić i właściwie ty też możesz robić nieskończoną liczbę przebiegów i zazwyczaj dostaję około 12-14 tysięcy tytanitu każdego dnia. Mam też całkowicie zautomatyzowane działanie palców, więc pewne rzeczy, pewne miskliki są po prostu wliczone w cenę. Ale zacznijmy od budowy tytanów. Od super tytana Hyperiona. Jest to 6-gwiazdkowy tytan na poziomie 120 z artefaktem broni na poziomie 125 lub 6 gwiazdek jest już ok. I Araji. Musisz mieć maksymalny artefakt, czyli 120 poziom i 6 gwiazdek. Z maksymalnym artefaktem pieczęci. Ewentualnie artefakt broni może działać już na 5 gwiazdkach. Za każdym razem, gdy istnieje wybór pomiędzy odblokowaniem Hyperiona lub Araji, odblokuj Hyperiona. Najpierw dopasuj ich pieczęci na 3 gwiazdki, a następnie na następną gwiazdę wybierz Hyperiona. Wydarzenia takie jak ziemski ogień wodny czy dar żywiołu lub przy średnim otwarciu około 250 stref przywołania daje 250 kamień duszy super tytana, więc jeżeli kupujesz kulę przewołania, rób to w wydarzeniach ze zniżką na strefę przewołania. Uwaga! Gildia, która robi codziennie 7500 tytanite, pomoże Ci zdobyć dużo stref przywołania za darmo, ale początkowo wiadomo, gildie nie robią zbyt wiele tytanite. Jeżeli chodzi o normalne tytany i tytany światła, no to potrzebujemy tutaj Sigurda, 6-gwiazdkowego z artefaktem broni na poziomie 120 i 6 gwiazdek obu artefaktów i obie skórki. Angus, ostatecznie i tak on musi być na maksa, i Yari, może pracować nawet na 5 gwiazdkach z odpowiednim poziomem i skórką. Nie potrzebuje artefaktu na niej. Albo nowa, ale u niej nie ulepszamy żadnego artefaktu, skórka też nie jest jej potrzebna. Lub Solaris. Solaris jest super tytanem światła, który potrzebuje jej artefaktu broni. Potrzebny jest dodatkowy jeszcze tytan, który jest nieco mniej ważny. Może być Moloch jako tarcza, aby uratować Araji w sytuacji awaryjnej, Ignis, aby wzmocnić Arajiego. Wybór między nową a Solaris. No to używamy tylko Solaris. Jeżeli zdobędziesz dobrą gwiazdę na artefakcie i na niej wspomnianej, nie musisz marnować pieniędzy na zakup jej w przyszłości. Nowa będzie potrzebowała jedynie poziomów, ale Solaris będzie potrzebowała swojej broni artefaktu z wysoką gwiazdką, najlepiej 6 gwiazdek i wysokiej gwiazdy na sobie. Jeżeli więc masz je na poziomie wysokiej gwiazdy, czyli mówimy tutaj wysoka gwiazda to jest 5-6 gwiazdek i chcesz zainwestować w jeden dodatkowy artefakt, to Solaris jest znacznie lepsza w leczeniu drużyny jako 4. uzdrowiciel. Trzej główni uzdrowiciele to oczywiście Sigurd z artefaktem broni, Yari z umiejętnością i Hyperion z umiejętnością i artefaktem broni. Jeżeli chodzi o Solaris, nie mogę jej zbyt często używać, ponieważ potrzebuję jeszcze czasu na ulepszenie jej artefaktu, ale widziałem jak była używana. Będąc tytanem światła, może szybko korzystać z super umiejętności i leczenia z broni tytana. Chociaż podobnie jak i Yari, jeżeli chcesz użyć jej na poziomie 4 gwiazdek lub niższym i nie masz zasobów, aby ją grać, być może będziesz musiał ulepszyć pieczęcie, aby utrzymywać ją przy życiu. Używanie jej na poziomie 3 gwiazdek będzie niezwykle trudne i głównie będzie wymagało posiadania maksymalnych pieczęci. Oprócz pieczęci, ważną częścią jest jej broń regenerująca. 6-gwiazdkowa jest oczywiście świetna, 5-gwiazdkowa może działać.
Ale jeżeli nie jest nawet 5-gwiazdkowa, wówczas początkowe leczenie może nie być wystarczające. Może działać na 4 gwiazdkach, może nie działać zadowalająco dla nas. Jest kosztowna, ale ten przewodnik całkowicie działa nawet bez Solaris, więc nie musisz się martwić. Ja gram w dalszym ciągu jeszcze bez Solaris. O Avalonie i Edenie. Solaris oczywiście jest lepszym uzdrowicielem jako 4. uzdrowiciel niż Avalon. A Avalon również wymaga artefaktu broni. Nie ma więc potrzeby go ulepszać. Ja to zrobiłem. Można to zrobić później, jeżeli uważasz, że chcesz robić więcej dungeons. Eden jest dobrym tytanem ze względu na siłę przyciągania, szczególnie w obronie. Solaris może go zastąpić nawet w drużynie wojennej, od początku, jeżeli użyjesz Solaris do skupienia się na lochach. Uwaga, kiedy uruchamiamy Angusa na ziemi solo, ja staram się go używać tylko w sytuacjach awaryjnych. Musisz grać ręcznie, aby na koniec go naładować. W przeciwnym razie zbierze znacznie więcej obrażeń, a wtedy będziesz potrzebować jeszcze dużo leczenia od Solaris, aby nadążyć. Zatem w tym czasie poziom Edena i Avalona może pomóc w obronie. Jeżeli walczysz w trybie automatycznym, czyli tak jak ja, możesz potrzebować nawet broni na Avalonie. Mikstury. Poziom 120 jest ostatecznie ważny, najważniejszy dla wszystkich tytanów. Ale wraz z ulepszeniami twoja kolekcja tytanite będzie się stopniowo zwiększać. Można wtedy się skupić na sklepie wojennym gildii. Kamienie skóry tytana. Kamienie skóry tytana są kluczowe, dlatego zawsze kupuj kamień skóry tytana w sklepie w lochach. Złoto. Dużo złota wymagane do ulepszenia artefaktu tytana, ale nie ma potrzeby się spieszyć. Ulepszaj jeden artefakt naraz. Możesz ulepszać powoli. Najpierw daj swojemu głównemu bohaterowi złoto, jeżeli go potrzebuje. Artefakt tytana zużywa bardzo dużo złota. Zanim osiągniesz nieskończoność, Infinity Dungeons, ale kamień duszy tytana pomoże ci zdobyć złoto za pomocą dodatkowego kamienia duszy tytana, gdy tytan osiągnie 6 gwiazdek. Można go kupić w sklepie wojennym gildii, sklepie z hydrą i wieży. Ale lepiej jest kupić miksturę w sklepie wojennym gildii, a sklep z hydrą jest również używany do artefaktów bohaterów. Jest coś takiego jak manipulacja mocą elementów tytana. Zobaczysz wiele opinii, ale nieskończone lochy można teraz stworzyć utrzymując wyższą moc dowolnego elementu. Chociaż utrzymywanie wyższej mocy wody nie jest dobre, ponieważ dostajesz mniej miejsca przy maksymalnej mocy. Skorzystasz także na większej ilości wody, więc utrzymuj najsilniejszą ziemię albo ogień. Ja wybrałem ogień, ale początkowo lub pomiędzy nimi podczas przejścia możesz też przez jakiś czas utrzymywać nawet najsilniejszą wodę. Manipulacja mocą pojawia się częściej na ostatnim etapie. Największą wadą wody i nawet w późniejszym etapie jest to, że wiele zasobów zostanie zmarnowanych, ponieważ wtedy Sigurd i Hyperion będą również potrzebowali inwestycji w uszczelnienie artefaktów. Ale jeżeli nie utrzymasz wody, najsilniejsi ludzie zrobili nieskończone lochy z bronią Sigurd i bronią Hyperion i bez żadnego innego artefaktu na nich. Walka w pokoju wody. Najlepiej jeżeli wszyscy 4 tytani mogą walczyć, nawet jeżeli użyjesz nowę poziomu 1 i Mari poziomu 1. Ziemia. Osobiście gram Avalon Eden, ten duet tylko. W kuluarach mówi się, że można to rozegrać walką solo z Angusem. Avalon, Angus lub wszystkich 4, ale lepiej zrobić to przy minimalnej inwestycji, tylko solo Angusa. Ogień. Araji, Ignis. A nawet Araji solo może walczyć. Ale nie jest to lepsze niż Araji i Ignis, gdy Araji staje się celem przyciągania Edena. Moloch i Wulkan są w zanadrzu, w sytuacjach awaryjnych, gdy zdrowie Arajiego spada i nadal jesteś zmuszony do walki w pomieszczeniu z ogniem. Uwaga do pokoju z ogniem. Przyciąganie Edena czasami zmniejsza bardzo dużo zdrowia zarówno Ignisa, jak i Arajiego, ponieważ on wyciąga Araji. Musisz powtórzyć tę bitwę 5-6 razy, dopóki nie pociągnie za sobą Ignisa, aby wyjść z tych pomieszczeń w lepszym zdrowiu.
Mieszany pokój. Obejmuje tylko Solaris, gdy zaczniesz ulepszać jej broń. Sigurd, Jari, Hyperion plus Solaris albo Nova plus Angus, ktokolwiek, kto potrzebuje leczenia. Araji może być użyty zamiast Angusa, gdy Araji jest na maksa. Inna opcja wymagająca sprawdzenia, gdy masz je ulepszone i twój główny team pokoju Mix umarł, no to Eden, Moloch lub Avalon zamiast Solaris Nova. Kiedy walczysz na początku, użyj wszystkich swoich 4 tytanów lub spróbuj zapobiec ich śmierci, jeżeli masz opcję użycia pokoju Mix. Zawsze używaj jego, aby naładować Agnusa lub Arajiego, aby odnieśli mniej obrażeń w walce z żywiołami. Kiedy walczysz pomiędzy, zawsze wybieraj pokój z wodą lub Mix. Pomiędzy ziemią a ogniem preferuj pokój ziemi i unikaj ognia, a twój Angus stanie się silny. Kiedy zarówno Araji, jak i Angus osiągną maksimum, wybierz ogień zamiast ziemi, ponieważ Araji jest nieco łatwiejszy do wyleczenia niż Angus. Początkowo musisz zebrać kamienie skórek, aby odblokować pierwotną skórkę Angusa i pierwotną skórkę Sigurda, zanim je wyrównasz. Będziesz więc głównie martwił się o wyrównanie tytanów. Pierwotna skórka Sigurda chroni przed ognistym tytanem, umożliwiając ominięcie jego korony. Pierwotny Angus czyni go wielkim damage dealerem w pokoju ziemnym. Zadbaj o punkty manipulacji mocą, o których mówiłem wcześniej we wszystkich tych priorytetach. A teraz priorytety poziomowania. Sigurd, Angus, Hyperion, Araji, będący zawsze na najwyższym poziomie. A jeżeli nie masz Hyperiona i Araji, możesz ich odpuścić na chwilę, a gdy je zdobędziesz, natychmiast ulepsz je do najwyższego poziomu. Jari, Moloch, Nova, Solaris. 10 poziomów niżej od głównego zespołu. Ignis, 20 poziomów niżej głównego zespołu lub możesz utrzymywać te 10 poziomów, jeżeli ci wygodnie. Inny poziom Tytana, który zajmie się manipulacją mocą, ale nie skupię się na poziomach Marii, Sylwy i Wulkana. Zachowaj je na koniec, aby manipulować mocą. Priorytety skórek. Pierwotna, ta główna skórka Angusa do poziomu 45, pierwotna skórka Sigurda do poziomu 45, pierwotna skórka Angusa do poziomu 55, pierwotna skórka Sigurda do poziomu 55, czyli 2 tanki najpierw uruchamiamy jak najwyżej, później skórka Jari do 55, Hyperiona do 55, pierwsza skórka Angusa do 55, Sigurd pierwszy skin do 45 lub 55, tam gdzie nie umiera, następnie skórka Araji do 55. Cofamy się, kończymy pierwotne skórki Sigurda i Angusa do 60 poziomu. Jeżeli używasz Solaris, no to jej skin do 55, jeżeli używasz nowy, to ona nie potrzebuje skina. Następnie ukończ wszystkie powyższe do 60 poziomu w tej samej kolejności. Artefakty priorytetowe. No to mamy priorytet broń Sigurda. Następnie broń Solaris, ale pomijasz to, jeżeli nie używasz Solaris. Jeżeli jej broń jest na niskim poziomie gwiazdek, np. 4 gwiazdki, no to lepiej najpierw ulepszać artefakt Hyperiona i Angusa i używać nowy z poziomem przez jakiś czas, dopóki nie ulepszysz jej broni na wysoki poziom. Następnie broń Hyperiona, korona Angusa, pieczęć Angusa, broń Angusa. Następnie korona Arajiego, pieczęć Arajiego i broń Arajiego. Dodatkowe ulepszenie artefaktów, którego nie będziesz używał w lochu lub może być potrzebny w niektórych przypadkach, no to pieczęć Solaris i pieczęć Hyperiona. Uwaga, tę samą strategię można stosować zmieniając priorytet Angusa i Arajiego dla skórek artefaktu, ale wtedy będziesz musiał wybrać ogień i unikać ziemi, ale ten z Angusem na pierwszym miejscu jest również ważny. Podsumowując, pokoje ziemi. Zmaksymalizuj Avalona i w ogóle nie używaj Angusa lub używaj wyłącznie Angusa. To zależy od tego, jaki wybrałeś rozwój tytanów, jaką drogą. Avalon leczy w trybie mieszanym, w pokoju mieszanym i może być używany jako tank, czyli ten, który przyjmuje na siebie obrażenia w drzwiach ziemi. Woda. Woda w większości przypadków radzi sobie sama, jeżeli Hyperion jest maksymalny.
O to właściwie powinniśmy zadbać. Wymaksowany Sigurd tylko jeszcze bardziej zapewni nam leczenie i bezpieczeństwo. Ogień. Zespół ten można kierować na jeden z dwóch sposobów. Możesz albo tankować z Molochem i trzymać go w mieszanym pokoju, żeby się leczył, albo możesz tankować z Aradzim i zostawiać go w mieszanym pokoju, aby się leczył. To naprawdę nie ma znaczenia. Moi przyjaciele i ja za każdym razem spieramy się, który sposób jest lepszy. Ja osobiście używam Aradziego jako tanka, czyli tego przyjmującego obrażenia w pokojach ognistych. Mieszane pokoje, no to tutaj Hyperion, Avalon, Sigurd, Aradzi i Iari. 4 uzdrowicieli i mój ogniowy mega atak. Ale Aradzi jest tutaj wymienny, możesz dać kogokolwiek, komu potrzebujesz podreperować zdrowie. Dzięki temu wszystkie pomieszczenia zostaną wyleczone. Niemniej jednak pamiętaj, nie naciskaj zbyt mocno, dopóki nie będziesz gotowy. Jeżeli brakuje ci 10 pokoju poniżej maksimum, jesteś tylko kilka dni w tyle, ale każdy dzień będzie znacznie łatwiejszy. Nie wydawaj monet lochów na nic innego niż kamienie skórek tytanów. Kamienie skóry tytana są jednym z najcenniejszych zasobów w grze. No to chyba na tyle. Mam nadzieję, że trochę pomogłem i pokazałem, że jest to do zrobienia. Trzymajcie się i cześć.